Ale wy pracujecie stacjonarnie, czy zdalnie? Jak to u was wygląda teraz? Nich nie ma obowiązku, chyba że oczywiście mają jakiś tam administracyjny nakaz. Jakby wiesz, adoptujemy się do tego, co jest jakaś sytuacja na zewnątrz, natomiast też nie wariujemy, bo no do tej pory w ogóle jakby nie było powodu i potrzeby. W zasadzie najwięcej jakby zagrożeń przychodzi nam ze szkół faktycznie i od partnerów gdzieś tam tych ludzi, nie? Czyli jakby takie kontakty, no tak jak my, to troszkę ograniczacie, nie? Znaczy nikt z zewnątrz Takie nie przychodzi. nagrania jak z nami, bo myśmy zawiesili. Klienci, nie, wiesz co, my działamy, robimy webinary i tak dalej, wiesz, jakby my w ogóle mamy ciekawy system, bo w momencie, kiedy uderzyła ta pierwsza fala koronawirusa, to wszyscy nasi konkurenci wyłączyli się, że tak powiem, z helpdeskowo, a my mamy system od początku tak zaprojektowany, że nasi pracownicy mogą się od siebie z domu połączyć i być normalnie na helpdesku i to z wideo, więc mamy to super zrobione. Jakiś czas temu odeszliśmy od telefonów, a już w telefonach tak mieliśmy VoIP-owo, że mogli podłączyć się do siebie z telefonem takim sprzętowym i rozmawiać. A w tamtym roku odeszliśmy od telefonii VoIP na rzecz rozwiązania webowego. No i nasi klienci w boku mogą zadzwonić i wybrać temat rozmowy, wybrać eksperta. Powiem ci, że dla nas to też jest mega ważne. No, wiesz, To też jest mega ważne, bo jakby sami się przełączamy. Cały czas ta pandemia też tak trafiła. Teraz też pracujemy wszyscy zdalnie i to też wymagało, wiadomo, tam chwili pracy, no bo trzeba to parę godzin poprzełączać się, ale tak, trzeba się przygotować do tego, że czasami trzeba pracować zdalnie, z domu, sobie walczyć i no support nie może upaść. No nie oszukujmy się, jeżeli prowadzisz jakąś taką większą firmę, która cały czas gdzieś tam na rynku działa i cały czas wymaga wsparcia, no to automatycznie ten support też powinien działać. Ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby to było, nie? Sprawdziła się taka zasada, jakby wiesz, wojskowa, że system jest tak słaby jak najsłabsze ogniwo. I niestety na przykład jak już ludzi mówiło, na wiosnę do was przyszło mnóstwo ludzi, żeby założyć sklep internetowy pewnie. Tak, przyszło dużo, ale założyło relatywnie niedużo, bo na przykład okazało się, że my, mimo iż my jesteśmy w pełni gotowi i zdigitalizowani, tak, na przykład po stronie klienta nie wszystko tak było zrobione i wiesz, jakby w efekcie wykonanie określonych czynności jakby i tak musiało być warunkowane tym, że ktoś fizycznie się tam gdzieś pojawił, a nie mógł albo coś tam. No tak, bo to nie da się tego wyzerować. W związku z tym wiesz, żeby cały proces digitalowo się udał, to musi też klient być w pełni digitalowy, a niestety nie wszyscy są, nie? Więc jakby, no myślę, że ten rok i przyszły ludzi nauczy, bo nasze takie obecnie wewnętrzne prognozy to jest minimum połowa przyszłego roku, lipiec, jak nie... No, aż tak sądzicie? Wysoko? No, czy może być? Ja w sumie nie spekulowałem, nie zastanawiałem się. Do kiedy? Nie, ten cyrk, co teraz mamy, potrwa minimum do stycznia, lutego. Potem trochę może osłabnąć. Dla mnie znaczące jest to, że nasi partnerzy tacy globalni jak Facebook czy Google, ich pracownicy dostali e-maile, że na przykład w Google, że do czerwca 2021 nie wolno im się pojawiać w biurze, nie? O. Mają sobie radzić offline'owo, nie? To ciekawe. Więc to nie jest mowa o 2-3 miesiącach, to jest mowa do czerwca, nie? No i jakby myślę, że to jest najrozsądniejsza estymata, bo to, wiesz, będzie rosło, malało. No jakby oni wolą od razu jakby przygotować ludzi na najgorsze, żeby sobie na przykład kupili porządny monitor, krzesło w domu i tak dalej. I jakby wiesz, to wtedy ma więcej sensu. To fakt. Co, może byśmy zaczęli powoli? Witam was serdecznie na kanale Handluj z tym. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Fornalski. Jest to founder i CEO iDoSell, ogólnie całej firmy. I będziemy rozmawiać o ich rozwiązaniach e-commerce'owych. Kontynuując wątek naszego rankingu sklepów internetowych, to się pewnie troszkę jeszcze rozszerzy o inne rzeczy, o czym zaraz porozmawiamy. Witam cię, Pawle. Cześć wszystkim. Nie chciałbym tak z grubej rury wjechać, jeżeli chodzi o co was różni od konkurencji. Może zapytam to troszkę inaczej. Jakie macie największe zalety? Ogólnie opowiedz o swojej platformie. Zacznijmy po prostu od takiego wstępu. Zamkniemy to jakoś klamrą później.
Ciekawe jest to, że tydzień temu mieliśmy, czyli 7 października, 20. rocznicę istnienia EAI, czyli firmy, która odpowiada za platformę iDoSell i iDoBooking, więc to jest 20 lat doświadczenia na pewno, nie do pobicia, tak? My byliśmy pionierem SaaS, nawet zanim jeszcze w ogóle ktokolwiek używał tego terminu, więc usługa jest super, hiper dojrzała, co powoduje, że jakby jest większa szansa na to, że przetrwamy kolejne 20 lat pewnie niż jakby inne pomysły. Nasza perspektywa jest bardzo długoterminowa. Czym jakby, co my robimy? Przede wszystkim opiekujemy się klientem od początku do końca, bo taki był mój klient numer 1 20 lat temu, dla którego napisałem soft. To był człowiek, który miał dużą sprzedaż taką tradycyjną, to był Skate Shop w Szczecinie, więc sklep odzieżowy, kompletnie nikt nie sprzedawał odzieży. Dominującym podmiotem był Merlin, który miał około 22 milionów powiedzmy sprzedaży. Potem był Vivid i Stereo, więc jakby sprzedawane były płyty DVD, CD, książki, natomiast nikt nie sprzedawał odzieży, my musieliśmy to wymyślić od nowa kompletnie. No tak, bo wszyscy idą z takim trendem, mało ludzi pamięta, jak to wyglądało 20 lat temu tak naprawdę. No, a rynek był zupełnie inny, tam nie było za co się zabierać z gotowych rozwiązań. Znaczy on nie był inny, on po prostu go nie było, więc jakby w ogóle robiliśmy pierwsze zdjęcia, to ja byłem fotografem jeszcze, w tym czasie fotografowałem, miałem lustrzankę z kliszą. Klisza ma 36 klatek, jakby ktoś nie wiedział. Następnie się szło z tą kliszą do fotografa i wywoływało się na płytę CD, to już był postęp. A następnie się wgrywało to do komputera. Można było zrobić 36 zdjęć i koszt wywołania tych zdjęć kosztował około 40 zł. Pamiętam rewolucję wielką, którą zrobiliśmy sobie dosyć szybko. Pojechaliśmy do Niemiec, bo tu mamy obok Szczecina Niemcy i w MediaMarkt w Niemczech, bo w Polsce nie było. Kupiliśmy aparat cyfrowy Panasonica, który miał kartę 32 MB i na tą kartę mogliśmy robić już naprawdę jakieś takie zdjęcia cyfrowe, więc nawet trzeba było wymyśleć, że będziemy czegoś takiego używali. To był w ogóle jeden z pierwszych aparatów z kartami SD. Ja tylko tak na szybko podam skalę. Przeproszę cię tylko na sekundkę, szybko podam skalę. Ostatni materiał, jaki nagrywaliśmy, też podcast na 3 kamery, to jest 110 giga. Ja tylko tak rzucę skalę, jeżeli chodzi o ten rozmiar kart pamięci. No ale to był postęp, bo wiesz, alternatywą, którą rozważaliśmy i w Polsce tylko ten aparat był dostępny, to był Sony Mavica, który był na dyskietki. Dla przypomnienia 1,45 MB, robiło się jedno zdjęcie na dyskietkę, wsadzało się do komputera i się zgrywało, nie? Więc nawet 3,5 calową, więc jakby ten Panasonic był wielką rewolucją, więc trzeba było takie rzeczy odkryć, nie? Więc jak ktoś mówi, że dzisiaj jest trudniej albo łatwiej, no nie, zawsze są wyzwania czasu obecnego. I EAI jest taką organizacją jakby zbudowaną wokół jakby długotrwałości, bo myślę, że dzisiaj jakby nikt już nie wątpi, że e-commerce to jest chwilowa moda, to zostanie z nami na zawsze, więc jakby my też patrzymy bardzo, bardzo długoterminowo przez pryzmat tych 20 lat, a też poprzez doświadczenie i skalę obsługujemy największą część polskiego e-commerce'u poza Allegro. Znaczy jakby Allegro jest największą platformą, nie kwestionując, ma tam około 30 miliardów złotych GMV, ale wszyscy klienci iDoSell sprzedają na 10 miliardów. Więc widać, że to jest jakby druga co do wielkości, powiedzmy gracz numer 2 w Polsce ma może w najlepszym rzucie połowę tego, co iDoSell generuje, więc wszystkie platformy razem w Polsce generują takie GMV, czyli Gross Merchandise Value, czyli wartość sprzedaży, jak iDoSell. Więc jakby mimo, że nie jesteśmy aż tak aktywni marketingowo, bo chyba to jest nasza największa wada, że my robimy świetną platformę sklepową, ale o marketingu czasami zapominamy, bo gdzieś to zawsze było tak, że klienci do nas sami... No teraz tak, widzimy, w dzisiejszych czasach teraz widzimy, że tak, że trzeba taki marketing jakby dorzucić, bo chcemy rosnąć procentowo więcej, znaczy tyle samo, więc mamy coraz większą bazę. Natomiast do tej pory to był taki produkt, w ogóle to jest ciekawe, że ponad 80% klientów, których mamy, to są klienci, którzy do nas przychodzą z rekomendacji, albo sami pracowali na iDoSell, poszli do innej pracy, na przykład jako ludzie, którzy ogarniają sklep internetowy, spotkali się z innym rozwiązaniem i od razu natychmiast właściciela przyprowadzają do nas.
Więc można powiedzieć, że to taka Rozumiem. trochę takie No loża... i też pomaga właśnie ten fakt, że jesteście 20 lat na rynku, nie? To jakby Tak. bardzo pomaga, bo jakby ta rzesza rekomendacji z roku na rok rośnie. Tak Nie naprawdę. ale wiesz, to nie, jakby naszą siłą nie jest marketing albo cena, tylko tak naprawdę jakość produktu, bo ten produkt jakby daje kompletne bezpieczeństwo, jakby pod względem skali, zagrożeń, cyberataków, pieniędzy i tak dalej. My mamy nawet takie rzeczy porobione jak PCI DSS Level 1 dla całej platformy, który pozwala nam na przetrzymywanie numerów kart płatniczych surowych, robienie z nim co chcemy. I jesteśmy też payment facilitatorem w Vizie i w Mastercardzie, możemy procesować płatności, więc robimy absolutnie wszystko i nie boimy się żadnych wyzwań. To już nie mówimy o zabawkach typu tam, że ktoś tam, nie wiem, Facebook Pixel podpiął, tak? To mówimy o naprawdę hardkorowych zastosowaniach, gdzie przypływają setki milionów złotych przez nawet nasze konta, bo EIA jest też instytucją płatniczą zarejestrowaną w KNF-ie. Dużo rzeczy, że tak powiem, formalnych też spełniamy i to też nas w jakiś sposób wyróżnia i odróżnia. Czyli można powiedzieć, że są platformy i jest iDoSell. Po prostu iDoSell jest, nie wiem, no, marką samą w To sobie. zapytam tak, bo troszkę już tych materiałów z partnerami nagrałem. Nie wszystkie jeszcze nasi widzowie widzieli, ale za każdym razem pojawia się stwierdzenie, my jesteśmy dla małych i dla dużych. Czy u was też tak jest? Czy wybroniacie to, czy to jest tylko slogan? Jak to wygląda? My jesteśmy dla dużych i też dla małych. Oni są dla małych i też dla dużych. Okay. To jest ta różnica. To znaczy No to jest duża różnica. Możesz rozwinąć? iDoSell, wiesz, czyli dawniej EA Shop, był stworzony, ten sklep, który ja współtworzyłem, to był największy sklep odzieżowy do 2004 roku, czy 2005. Takie można powiedzieć polski Answer. Więc od początku była w głowie duża skala i to było rozwiązanie, które ja udostępniałem potem pierwszym klientom, którzy mnie znaleźli w 2004 roku, sami, 2003-2004, gdzieś tam pokątnymi kanałami. Nie mieliśmy nawet nazwy, to był sklep internetowy od gości od hiphop.pl. Taki to był, że tak powiem, marka. I ci ludzie, wiesz, znajdowali nas sami, więc od początku to nie było rozwiązanie z myślą o łowieniu małych klientów, czyli, że tak powiem, kolorowe przyciski, chociaż u nas też są kolorowe, ale że to ma być na pierwszy rzut oka łatwe, lekkie i przyjemne. Niczym jakiś taki wakacyjny... Czyli od początku myślicie tylko na dużą skalę. Heavy duty. Tak? I teraz... Na początku w ogóle nie braliśmy małych klientów, bo chociażby przez pierwsze 4 lata pracowaliśmy w rozliczeniach prowizyjnych, czyli 4% od obrotu sklepu. W ogóle nam się nie opłacało pracować ze małymi, my odpowiadaliśmy za wszystko od początku do końca. Potem w 2005 roku wprowadziliśmy abonamenty, czyli idea, która do tej pory jest i jakby opłata niezależna od obrotu, tylko jest abonament zależny potem od ilości wizyt i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to nie było tanie rozwiązanie i od początku z myślą o średnich i dużych, ale na skutek udoskonalania efektu skali i tak dalej, zrobiliśmy procesy tak skalowalne i elastyczne od naszej strony, a też mamy tyle zasobów, że stać nas na to, żeby małym firmom aspirującym zrobić taką cenę, jaką trzeba, żeby było ich stać od początku na rozwiązanie dla dużych. Czyli jakby jest kompletnie odwrotne myślenie, czyli rozwiązanie jest dla dużych w cenie, na którą stać małego, a nie rozwiązanie dla małych, które dzięki dodatkom, rozszerzeniom, przeniesieniu na dedykowany VPS i tak dalej też pójdzie dla dużego. To jest jakby inna skala. Nasi najwięksi klienci mają 250 000 paczek miesięcznie. Więc to jest jakby kompletnie nieporównywalne z tym, jakby z czym się kojarzy typowy SaaS, tak? W większości ludzi się kojarzy to, że taką liczbę zamówień trzeba mieć 30 serwerów, Magento i tak dalej, zespół IT, żeby w ogóle to dźwignąć. Okej. A powiedz mi jeszcze, bo gdzieś znalazłem u was na stronie taki slogan One Stop Shop. Co przez to rozumiecie? Wiesz, wynika z tego, że właśnie to, co powiedziałem, byliśmy głównie dla dużych firm. Duże firmy oczekują obsługi tak zwanej agencyjnej, ale nie chcieliśmy być nigdy agencją, która wdraża open source, czy potem idzie
bardzo duże wiązanie się z małą liczbą klientów. W związku z tym chcieliśmy połączyć taką działalność agencyjną z działalnością SaaS-ową. I zazwyczaj jak się przyjrzymy ofertom innych firm, to jest tak, albo są wdrożenia i wsparcie, albo jest engine i wsparcie. Tak? I dlatego potem jest tak, że bardzo często, że platforma potrzebuje jakichś partnerów, affiliate partnerów, resellerów i tak dalej, żeby stworzyć ten trójkąt, który jest potrzebny, żeby zrobić sklep internetowy. Czyli musi być wdrożenie, musi być support i doradztwo i troubleshooting oraz oprogramowanie. Jakby jest trochę rozwiązań, które ma jeden element, jest w Polsce kilka firm, które mają 2 elementy i jest tylko EA, które ma 3 elementy. Czyli my mamy swój kilkudziesięcioosobowy, obecnie liczący prawie 70 osób, zespół, który dla klienta projektuje grafikę, koduje i customizuje template'y, szkoli go, wdraża wszystko, importuje dane i tak dalej, a nawet może wykonać na zamówienie w time and material jakieś konektory. Natomiast jakby mamy ten core SaaS-owy, ten komponent SaaS-owy, który jest w jednej wersji dla wszystkich, jest dział supportu, który jest w cenie subskrypcji i są wdrożenia, które są rozliczane na godziny. I oczywiście każdy z tych komponentów może być wymienny, bo też nasi klienci, niektórzy mają swoich specjalistów w firmie i chcą na przykład sobie, nie wiem, customizować coś czy w template'cie, czy w jakimś konektorze, czy w czymś i wymieniać to. I też cały nasz system jest otwarty, ma mnóstwo różnych API, nie tylko jedno API, ale dedykowane na przykład, nie wiem, dla marketplace'u, dla kurierów i brokerów, dla rozszerzeń administracyjnych, ma webhooki, ma to, ma tamto, ma siamto. I deweloperzy jakby czy w firmach, no tak, czy... czyli zewnętrzne firmy, tak jak nasza, to może robić Tak. też oprogramowanie partnerskie i może i to jest dla nas działa, ok, nie? bo jakby my jesteśmy po to, żeby przede wszystkim te zasoby tutaj wewnętrzne były do tego, że jeżeli ktoś nie ma takich zasobów, żeby mógł wystartować, zobaczyć, że to się da na przykład, a potem sobie zatrudnić kogoś na etacie, czy jakąś taką firmę, która będzie z nim bardziej zżyta i żeby mu customizowała coś już w zakresie na przykład, nie wiem, sterowania produkcją albo czegoś takiego. A jeszcze podpytam o taką kwestię. Co do pełnej skalowalności u was. No bo załóżmy, jestem jednak małym przedsiębiorcą. Wiem, że głównie iDoSell nastawia się, wiadomo, teoretycznie na dużych klientów, ale mali też jak najbardziej znajdą coś dla siebie u was. I załóżmy, że mam produkt, który jest tak chłonny, że po prostu niszczy rynek w tym momencie, a zdarzają się takie przypadki. I się to rozrasta do jakichś już sporych liczb i zamówień dziennie i kwot. I jak ten proces mniej więcej może wyglądać? Od przejścia takiego startowego, to po prostu, nie wiem, dokładamy moduły od was, ewentualnie dodatkowe usługi? No właśnie to jest zabawne, że nie musisz nic zmieniać. Zmienia się tylko wysokość opłaty. Znaczy my technicznie robimy to tak, że mamy klientów na tak zwanych serwerach współdzielonych, gdzie na jednym fizycznym serwerze jest ich wielu i mamy serwery tak zwane dedykowane, gdzie mamy umieszczonych klientów już tych takich pro. Natomiast jeżeli przychodzi do nas klient, najtańszy abonament na start jest 300 zł na rok, czyli taniej niż w ogóle jakiś taki soft zabawkowy. Jeżeli klient jakby wystartuje, urośnie, to jakby zmienia plany abonamentowe, które jakby dostosowują mu opłaty do tego. Mogą się pewne rzeczy, oczywiście jak to się mówi, są sfencingowane w żargonie marketingowym, czyli są pewne bariery celowe, żeby ktoś wybrał jakby inny plan, ale technologicznie jest to jeden soft. Pewne rzeczy oczywiście się przenoszą na inne bazy, włączają się rzeczy na przykład takie jak headless frontend i tak dalej, jakieś takie dodatkowe, ale to wszystko jest tak zautomatyzowane, że mały klient po prostu zaczyna z takim super niskim abonamentem, jak mu rośnie sprzedaż, idzie po prostu z opłatami w górę, ale on w ogóle tego nie czuje. Klika, zmień mi teraz abonament na Pro, on nie musi ani żadnych danych migrować, nie musi zmieniać template'u i tak dalej, wszystko podąża za nim. I co ciekawe też w drugą stronę, bo na przykład jak mieliśmy w tym roku takie piki covidowe, to nie było tak, że wszystkim wyskoczyła do góry sprzedaż, były branże, których poszła kompletnie w dół. I to też było fajne, bo klienci, którzy płacili na przykład 2000 na miesiąc, mogli zlądować z opłatami do, nie wiem, 160 zł
i sobie, że tak powiem, przetrwać w takiej hibernacji, a teraz na przykład nie wrócili na 2000, tylko na przykład na 1000, więc te opłaty jakby idą za klientem i jego skalą bieżącego biznesu. W porządku. Ja nie ukrywam, robiłem jakiś mały research odnośnie waszych usług i trafiłem na takie 3 tematy, które mnie zaciekawiły w ofercie. Jak już wspomniałeś o tym marketingu, to od niego zaczniemy. Macie coś takiego w ofercie jak Marketing Automation. Bo to jest nazwa, która się często pojawia, sami szukamy teraz ludzi od tego. Chciałbym, żebyś mi mniej więcej przedstawił, na czym to polega u was. Z czym to się wiąże? No bo to jest bardzo obszerna dziedzina. I to jest jakby przykład też naszej filozofii One Stop Shop, o którą pytałeś wcześniej, że chcemy, żeby klient na start miał wszystkie narzędzia jakby w ramach platformy, czyli trochę jak kupujesz MacBooka, to masz tam od razu iWork, masz program do maili, przeglądarkę, komunikator i tak dalej, coś do montażu filmu, dźwięku i tak dalej. I takie jest nasze podejście. I w ramach tego rozwiązania jest też cały zestaw funkcjonalności, które się nazywają Marketing Automation, czyli system może na bazie klientów i module CRM-owym podejmować określone zaprogramowane zdarzenia. Tam jest chyba 8 takich triggerów wyzwalających od określonych zdarzeń, od zalogowania, niezalogowania, ostatnich zakupów. Jest to dosyć proste do zestawienia, bo celowo to nie jest taki kombine, powiedzmy, nie wiem, jak Salesmanago, więc sobie ustawiasz dosyć proste zdarzenia, na przykład na 7 dni przed datą urodzin klienta, o ile oczywiście ta data jest u tego klienta, wyślij mu na przykład e-mail, a w tym e-mailu możesz osadzić kod sterujący, który bierze z określonej kampanii, generuje unikalny kod, który jest aktywny przez 14 dni i przy minimalnych zakupach za 100 zł daje na przykład 30 zł i darmową przesyłkę. Jakby to są takie możliwości. Wyklikanie tego jest dosyć proste. Możliwość kustomizacji pozwala na napisanie dowolnego maila, ustawienie sobie jakichś określonych parametrów, skustomizowanie kampanii, wrzucenie do tego e-maila i to faktycznie zadziała. Gdzieś tam po czasie też zintegrowaliśmy to z SMS-ami, no bo iDoSell też wysyła SMS-y jak każda współczesna platforma, ale też jest spięty ten moduł, więc możesz sobie wybrać, że na przykład, że jeżeli klient jakby ma te urodziny i nie wykonał zakupu, to wyślij mu jeszcze SMS-a albo coś. I są też web pushe, więc jakby masz 3 kanały komunikacji, możesz budować pewne określone rzeczy. Jest też tak zwane tagowanie klientów, możesz przypisywać do określonych rzeczy do danego tagu pewne wartości, więc to są też takie jakby rejestry, w których możesz na przykład, nie wiem, ilość zalogowań mierzyć i tak dalej i też na tym budować pewne zdarzenia takie warunkowe, więc można powiedzieć, że to jest taki dosyć zaawansowany moduł, aczkolwiek nie konkurujący absolutnie z profesjonalnymi rozwiązaniami, więc każdy może sobie... No wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Tak, ale to też jest tak, że my skierujemy się zasadą Pareto, więc chodzi o to, żeby było te 80% funkcjonalności, o których myśli większość, bo większość scenariuszy do marketing automation w sklepach internetowych to są porzucone koszyki, to są kody na urodziny i to są ewentualnie tutoriale po zalogowaniu bez złożenia zamówienia, jeżeli to są sklepy specjalistyczne. Więc tak naprawdę mówię, jak są rozwiązania typu Salesmanago, one są pisane do na przykład biura podróży, portalu rządowego i sklepu internetowego. My wybraliśmy takie naszym zdaniem nawet nie dla 80, dla 95% zastosowań scenariusze i można sobie je zrobić wewnętrznie w tym narzędziu. Oczywiście mamy też fajnego partnera, jakim jest Salesmanago i też od niedawna RevHunter i też można sobie pewne rzeczy na przykład targetować poprzez ich narzędzia i to też się na przykład w pełni komunikuje, czyli tagi zbierane w sklepie wysyłają się do Salesmanago, a zbierane w Salesmanago importują się do sklepu, więc zazwyczaj dbamy o to, żeby ta integracja faktycznie była profesjonalna i dwukierunkowa. Okej. To mam jeszcze 2 rzeczy, które mnie zaciekawiły. Zaczniemy od tej takiej w sumie, podążając płynnie z marketingu, macie w ofercie projektowanie loga, co mnie mocno zastanowiło, bo no jakby jesteście SaaS-em, teraz już wiem, że macie dużo więcej usług gdzieś tam dookoła, ale to już jest taka usługa, która nieczęsto się pojawia gdzieś tam w takich miejscach. To wynika z tego, że mamy 7-etatowych grafików, którzy projektują grafiki dla klientów
i tak naprawdę projektowanie loga jest jednym z elementów graficznych, które projektujemy. Więc jak nawet ktoś nie ma logo, czasami tak jest, że na przykład klienci do nas przychodzą i nawet mamy taką fajną opcję multistore, którą bardzo dawno temu... No właśnie do tego chciałem nawiązać, że można wam zlecić praktycznie od zera stworzenie całego brandu. Tak, i tak często Robimy jest. sklep, robimy od zera blend, logo, wszystko i lecimy. Tak, oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest ktoś, kto zastąpi brand managera w firmie, ale jeżeli jest jakiś przedsiębiorca, który chce na start wystartować z jakimś brandem i jakby odpalić sprzedaż, a potem dopiero budować do tego zespół, to spokojnie my go obsłużymy, wystartujemy, co też jest fajne, bo jak się pojawi skala i pieniądze, to wtedy ktoś może sobie bardziej jakby z podniesioną głową zatrudniać, powiedzmy, jakiś profesjonalny zespół dla siebie. Okej. To ostatnia rzecz, która też widnieje w ofercie. Obsługa sprzedaży stacjonarnej. Jak to wygląda? To mnie najbardziej zaciekawiło z tych wszystkich, bo za tym może się tyle rzeczy kryć, że naprawdę to rozwinąć, nie wiem po prostu w jakiej formie wy chcecie to przedstawiać, jakby jak to wygląda dla klienta, no bo obsługa sprzedaży stacjonarnej to może być od prowadzenia za niego firmy po jakieś proste elementy, które wiążą się z e-commerce'em. Myślę, że zaskoczę Cię, bo jest tego jeszcze więcej niż wymieniłeś. Okay. Tak jak mówiłem o historii i AI, jakby dla nas było to oczywiste, że najczęściej będą sukces odnosić sprzedawcy, którzy jakby mają swoje korzenie w retailu klasycznym. I jakby od samego początku budowaliśmy rozwiązanie, które dopiero od w zasadzie dekady, nawet może mniej, nazywa się Omnichannel. Wtedy się nazywało obsługa sprzedaży stacjonarnej, więc trochę możemy mieć terminologię gdzieś tam jeszcze użytą oldschoolową. Natomiast faktycznie nikt tego nie robił. Tak? Nawet jeżeli popatrzymy ciągle, jak wyglądają sieci sprzedaży takie z centrów handlowych, to jakby mamy e-commerce jako silos i mamy sklepy jako silos. Co powoduje, że tak naprawdę na przykład, nie wiem, zrobienie rabatu wspólnego w obu kanałach jest super, hiper trudne. I potem dopiero wielkie projekty IT wprowadzają, żebyś na przykład ty miał swoją kartę stałego klienta, miał ją w obu kanałach. Nie wiem, Rossmann to zrobił tam, powiedzmy tak, o wielkie wow, Rossmann to ma. Tylko że u nas ten sklep, który zapłaci 300 za rok, też to ma, bo jakby cała polityka sprzedaży offline i online jest jakby wspólna. Dodatkowo też możesz to robić przy wykorzystaniu swoich narzędzi, albo możesz to robić przy wykorzystaniu naszego narzędzia, które się nazywa I Do Sell POS. I to jest bardzo ciekawe oprogramowanie, unikalne. Instalujesz to trochę jak Square. Instalujesz sobie to na komputerze z Windowsem. Najlepiej, jeżeli ma to ekran dotykowy, co też było bardzo ciekawe, bo my ten ekran dotykowy zaprojektowaliśmy w 2008 roku. Teraz to jest standardem, a wtedy nie było. I w 2008 roku mogłeś odpalić coś, co wyglądało bardzo jak iPad z grafiką, z okrąglonymi przyciskami, dosłownie na bardzo prostym interfejsie prowadzić sprzedaż omnichannelową. Jak to działa? Jeżeli na przykład startujesz Paragon, no to typowo skanerem z kodów kreskowych sczytujesz, pobierają się produkty, tak naprawdę produkty w bazie lokalnej tego POS-a, bo też umożliwia pracę offline'ową, jakby w sklepie był słaby net albo w ogóle wypadł. Więc sprzedajesz sobie te produkty i w momencie, kiedy zamykasz Paragon, ten POS komunikuje się z naszą chmurą i aktualizuje dostępność towarów. Dlatego, że też właściwością I Do Sell omnichannelową jest to, że w karcie towaru możesz wyświetlić na przykład taką funkcję, którą masz, nie wiem, w Euro AGD RTV, sprawdź, w którym z naszych sklepów ten produkt jest dostępny od ręki. I możesz faktycznie live pokazywać, niemal live, co jakby jest. Jeżeli Cię interesują konkretne buty i 46 i w tym centrum handlowym tego nie masz, to też sprzedawca może w tym centrum Ci powiedzieć, że idź do drugiego albo zamówić Ci z dostawą do domu. Więc jakby są takie, to co robi Deichmann. Więc można powiedzieć, że my połączyliśmy Deichmanna, Rossmana i kilkanaście innych dobrych wzorców w jedno narzędzie, które kosztuje 79 zł za miesiąc za punkt handlowy. Więc jakby integruje się z drukarką fiskalną, szufladą. Znaczy ja tam nie bronię w żaden sposób dużych marek takich, które są już wiele lat na rynku, ale też przez to według mnie oni sobie narobili
Nieziemski dług technologiczny, no bo ciężko zmieniać wszystko na taką skalę. Dlatego u nich te rozwiązania faktycznie pojawiają się później, jak tak wspominałeś o Rossmanie i pewnie wiążą się z potężną inwestycją, nie? To też tak abstrahując Tak, i trochę tak, od i tego nie. tematu. I tak i nie, wiesz, to jest jakby wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że większość firm, jakby jeżeli masz jakby nową firmę, która zaczyna od e-commerce'u, idzie do offline'u, to dla niej jest naturalne, że ona wychodzi z online'u, musi coś być w chmurze, musi mieć API i się integrować. W korporacyjnej informatyce takiej handlowej mamy do czynienia z bazami danych, MS SQL-ami, replikacją baz danych i tak dalej, do tego się wstrzykujesz i podłączasz. I jakby to, co ty nazywasz długiem technologicznym, to jest jakby inny koniec, od którego ktoś wychodzi tak naprawdę. No to tak jak się nie da zjeść hot doga przez odbyt, mimo że on tam generalnie dojdzie, to jakby nie zjesz go od tej strony. I tak samo jest z zrobieniem omnichannelu. Jeżeli wychodzisz od ERP-a, który nie jest omnichannelowy, to generalnie no, wsadzisz tego hot doga, ale go nie strawisz. Ale powiem ci szczerze, bo jakby no wiadomo, z ERP-ami mamy do czynienia na co dzień i bo głównie tym się zajmujemy. I wiesz, kurczę, no świadomość jest strasznie niska jeszcze. Jest świadomość tego problemu, w ogóle nazewnictwa, już pomijając całą otoczkę tego, że da się to wysyłać, że można te dane, które stoją u ciebie lokalnie na serwerze, wysłać bez problemu do chmury, przetwarzać, łączyć je z e-commerce'ami, z tym wszystkim dookoła, to ludzie ani czasami nie wiedzą, jak to nazwać, ani nie wiedzą, jak to działa i przede wszystkim tego nie widzą, więc to też się reklamuje w taką stronę bardziej przez edukację i to leży u nas. Jeszcze mi się wydaje, że to leży. No tak jest, więc no też zauważ, że tak jak ja mówię, dopiero od kilku lat mówi się o omnichannelu, a kto to spopularyzował? Tak naprawdę Google i Facebook. Bo my na przykład jako partner Google'a i Facebooka, taki globalny, oficjalny, uznany z badżami i innymi rzeczami, dostajemy też sporo insightu od nich i w tamtym roku byłem na Google Marketing Live, na przykład w San Francisco i co tam było? Jedna z głównych pionów i prelekcji, słuchajcie, za naszego życia internet i e-commerce nigdy nie będzie robił większego obrotu niż klasyczny retail. Zdaliśmy sobie z tego sprawę, czyli Google w 2019 roku zaczął komunikować też otwarcie, że no przez najbliższe kilkadziesiąt lat to się nie wydarzy, żeby online był większy. Oczywiście on będzie rósł, będzie zmierzał do, nie wiem, 40, 50 może procent obrotów, ale przyszłość jakby jest połączeniem online'u i offline'u. To tak jak komputery nie wyeliminowały telefonów, tylko jakby one weszły ze sobą w symbiozę i tak samo jest, jakby taka jest przyszłość. Jedno z ciekawych badań, które ostatnio widziałem, jest takie, zbadano w Polsce preferencje zakupowe Polaków. Normalnie agencja dzwoniła do taka wywiadu telefonicznego do losowych Polaków. Okazało się, tak long story short, że 98% Polaków chce używać internetu w zakupach. Oczywiście używa ich znacznie mniej, tylko 2% nie chce, żeby istniał internet. I tam do grupy oczywiście do 65 roku życia, nie? I teraz jakby na czym polega jakby cały myk? To jest to, że jest dzisiaj ogromny popyt i wszyscy wiedzą, że ten online jakby ma wielki sens, ale branża po branży ludzie muszą znaleźć sposób na transformację do digitalu i żeby ta branża funkcjonowała. Dwa przykłady, tak? Branża lotnicza. Dzisiaj nikt nie kupuje biletu idąc poza może jeszcze na lotnisku się zdarza, ale zniknęło coś takiego jak biura linii lotniczych, w których się szło i kupowało się bilet na lot. Tak. Już dzisiaj nikt nie pamięta nawet, jak to było, tak? To jest pierwszy przykład. I tak samo na przykład do jakiegoś tam momentu czasu ludzie kupowali książki, płyty CD i tak dalej. Powiedzmy, jak jeszcze my zaczynaliśmy, czy tam w 2004, jak wychodziliśmy z taką masową ofertą, nikt nie kupował opon przez internet. Opona to był towar w ogóle tajemny, mistyczny, który tylko gościu od opon wiedział, jak to rozszyfrować, jaką oponę kupić. I nagle ktoś wpadł na pomysł, że można zrobić wyszukiwarki, marki, modele i tak dalej. To był jakiś, trochę ludzi na to poszło, ale dalej niewiele. A nagle ktoś mówi, pyk, zróbmy tam kilka parametrów, wyjaśnijmy ludziom, jak to odczytać i jakby uznano, że przecież samochód zawsze ma opony, jak wyjeżdża z salonu, więc jak chcesz kupić zimówki albo letnie, no to po prostu wejdziesz do internetu i wpisz te symbole. Nagle ktoś na ten pomysł bardzo prosty wpadł i powstał gigantyczny biznes, w tym taki gigant jak Oponeo. I dzisiaj
nikt sobie nie wyobraża, że będzie kupował inaczej opony niż przez internet, jeżeli kupuje je sam, a warsztat samochodowy, który tam ewentualnie zamawia opony, też zamawia przez internet, tylko w B2B. Tak. No i przede wszystkim się też, bo nie muszą tyle rozmiarów magazynować u siebie, no jakby stacjonarnie. Jest jeden dostawca duży. Tylko rzecz polega na tym, to jest trochę jak gra takiego sapera na Windowsa, nie? Że pykasz, otwiera ci się tam jedno pole i nagle ktoś robi jakiś game changer, boom, idzie jak wiesz, ogień w suchym lesie, nagle okazuje się, że odkryto nowe dziedziny w ogóle, że ktoś wpadł na pomysł. I nawet to nie chodzi o jakieś nawet wynalazki, tak? No bo oczywiście te wynalazki, jak na przykład augmented reality, na które stawiają giganci, one też zaczną się przebijać do mainstreamu, one są coraz doskonalsze, tak, nowe iPhony mają jakieś lidary, różne rzeczy, które poprawiają augmented reality. Za chwilę będzie to na tyle fajne, że na przykład będzie można sobie dobrać kosmetyki na twarz, co zresztą na wschodzie już jest i w Chinach dosyć popularne. W Polsce jeszcze to się nie przebija. I to jest tak, że dużo ludzi myśli nad pewnymi procesami, wkłada swoją inwencję i jak to wymyśli, to nagle dla wszystkich jest oczywiste, że tak to trzeba było zrobić, że trzeba było zrobić paczkomat, podczas gdy wszyscy szli w dostarczanie do drzwi, tak, czy w inne pomysły. Dzisiaj one się wydają oczywiste i to jest ekscytujące w tej branży, że jeszcze wiele rzeczy przez kolejne 10-20 lat będzie odkrywanych. Moim zdaniem to jest taka zmiana, jaka była w mechanizacji rolnictwa. W ogóle co ciekawe, pracuje ponad 2 miliony ludzi, to jest 15% ogółu zatrudnionych w Polsce pracuje w handlu. To jest bardziej liczna grupa niż jakakolwiek inna zawodowa. A co ciekawe, kiedyś tak liczną grupą zawodową, nawet bardziej, było rolnictwo. Aż potem wymyślono maszyny, takie jak, nie wiem, pługi, snopowiązałki itd. I nagle okazało się, że można wytwarzać tyle żywności, że tyle ludzi na wsi nie jest potrzebne. Nie? I nagle uwolniono mnóstwo ludzi. Ci ludzie się przeprowadzili potem do miast. Tak powstały m.in. amerykańskie miasta. Potem od tego poszedł olbrzymi rozwój cywilizacyjny, klasa średnia. Więc jakby my jesteśmy w bardzo ekscytującej branży, która właśnie transformuje świat dookoła nas, której 15% społeczeństwa będzie musiało sobie znaleźć nowe, ekscytujące zajęcia. Może będą doradcami, nie wiem, zdrowia i poprawią długość naszego życia, więc jakby to jest fajne i to jest, myślę, że nie ma drugiej takiej branży poza e-commerce'em, która aż tak wielką będzie miała zmianę pokoleniową, jakby taką demograficzną, kompletnie zmieniającą nasz styl życia. To jak wyglądają miasta, tak jak wszystko wygląda, bo my, na przykład kiedyś było tak, że trzeba było mieszkać blisko miasta, starsi ludzie się na przykład przeprowadzają blisko centrum, żeby było blisko do lekarza, żeby było blisko do sklepu i tak dalej. No w e-commerce, nie wiem, z wideoporadami, telemedycyną i tak dalej, po co się przeprowadzać do miasta? Przecież ten lekarz też będzie na przedmieściu, może po drugim stronie miasta i będzie mnie tam obsługiwał w jakby wideoporadzie, tak? Więc kompletnie to wszystko zmienia obraz, tak? Laboratoria, gdzie wysyłasz rzeczy już kurierem. COVID strasznie to przyspiesza. To będzie strasznie ekscytujące. Może być tak, To że... prawda, bo teraz to tak mamy namacalne, że praktycznie z miesiąca na miesiąc rynek się zmienia i musiał się zmienić, dostosować, więc to na pewno teraz daje taki wizualny, taki odczuwalny obraz tych zmian. Bo to, jak to dzieje się długofalowo, to tego nie czujemy. Tak. Druga rzecz, która się taka wydarzy, będzie game changerem, to będą latające samochody. To znaczy, wiesz, jak rozejrzysz się dookoła siebie, to w miastach, czy w ogóle gdzieś tam w terenie, którego dotykasz, więcej powierzchni jest zabetonowanej albo zaasfaltowanej niż zielonej. I teraz wyobraźmy sobie, że nie byłoby samochodów tak jest, jeżdżących. prawda. Więc jakby wracając do e-commerce'u, no to jest jakby kompletny odjazd. Jakby mnie to strasznie napędza, dlatego 20 lat to jest strasznie krótki czas w tej branży. Ona przynosi co kwartał nowe rzeczy i to jest ekscytujące, żeby to współtworzyć, dlatego jakby w EA jest fajne to, że mamy, wiesz, taki potencjał, że z partnerami faktycznie globalnymi i z dużymi, jakby na dużą skalę transformujemy na przykład logistykę płatności, tak? Jesteśmy dzisiaj olbrzymim acquirerem płatności bankowych, blikowych i kartowych dla naszych klientów, coraz większych. Niedługo będziemy numerem 1 dla naszych klientów, jakby co pozwoliło na przykład na wprowadzenie kompletnie innego UX-u. Wyobraź sobie, że wszystkie nasze sklepy mają takie rozwiązanie, że
jeżeli logujesz się kontem social media i zapłacisz kartą płatniczą, to twoja karta płatnicza jest podpięta do konta social media i teraz zalogujesz się w drugim sklepie, logujesz się tym samym swoim kontem Facebooka albo LinkedIna i ta karta tam czeka i ty już nie musisz jej wpisywać, a co więcej, czeka cały twój adres ostatniej dostawy, który wpisywałeś w innym sklepie i to, jaką lubisz fakturę. Czyli taka globalna sieć tak naprawdę. Trochę UX z marketplace'u bez VAT Informacyjna. marketplace'u, tak? Czyli jakby jesteś w sklepie, ale takie rzeczy jak doznania mobilne, jak łatwe płatności, za chwilę łatwa logistyka, to będą rzeczy, które jakby są nieosiągalne dla sklepu, który działa w pojedynkę, więc my też jakby wyszliśmy z takiej, wiesz, już tylko dostawcy usług IT na takiego dużego tour operatora dla e-commerce'u, który organizuje duże, fajne wycieczki w różne dziedziny i wprowadza to na taką skalę, jaka może byłaby dla top 3 sklepów w Polsce dostępna, ale na pewno nie dla średniej półki. No, powiem ci, że masz gadane. Troszkę posiedzieliśmy dzisiaj. Ale super, cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, że udało nam się porozmawiać. Naprawdę wydaje mi się, że ten materiał będzie mocno merytoryczny. Postaramy się go jak najszybciej opublikować. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę Była tylko, że przyjemność. moim gościem był Paweł Fornalski. I zapraszamy na nasze social media, zapraszamy na platformy naszego partnera i będziemy spotykać się w następnym odcinku już. Dziękuję I bardzo. zapraszamy Do klientów usłyszenia. iDoSell do korzystania z usług Sell Integro w zakresie integracji. Tak jest. Tak jest. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.